Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu kurs dolar złoty, euro złoty i WIBOR. Czym żyje rynek? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam do dłuższego niż zwykle śledzenia bloków reklamowych na naszym kanale, ponieważ cały przychód reklamowy za listopad zostanie przeznaczony na pomoc biednym dzieciom, na prezenty pod choinkę dla dzieci z biednych rodzin ze ściany wschodniej, więc zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oraz informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Kurs dolar złoty, euro złoty i WIBOR. Czym żyje rynek? Od samego początku dzisiejszego dnia inwestorów rozgrzewa informacja o tym, że jeden z katowickich sądów zaczął sygnalizować, że WIBOR nie może być takim narzędziem do określania tego, jakie będą koszty kredytów hipotecznych, i oczywiście doprowadziło to do wyprzedaży banków, tych wszystkich instytucji, które dokonywały pożyczek hipotecznych, i oczywiście bardzo wyraźne spadki pojawiły się dzisiaj na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i zbliżamy się do poziomu 1700 punktów na indeksie WIG20. Bardzo istotne będzie to, czy uda się dzisiaj na zamknięciu obronić, czy też przebijemy ten poziom, ponieważ jeżeli on się obroni, to myślę, że rynek uzna, że te spadki są tylko chwilową korektą. Natomiast gdyby się okazało, że wracamy po ten psychologiczny poziom, to otwiera się perspektywa do pogłębienia tendencji spadkowej, i oczywiście jeżeli rynki światowe także zaczęłyby jakąś większą korektę, to warszawska giełda papierów wartościowych będzie miała wyśmienity pretekst, żeby właśnie na fali tych sugestii, które pojawiły się dotyczących WIBOR-u, doprowadzić do pogłębienia tendencji spadkowej, do wykreowania pierwszej takiej prawdziwej od miesiąca korekty spadkowej. Czy tak się stanie? Będziemy to bardzo ściśle monitorować w następnych dniach i godzinach, ponieważ perspektywy na koniec tego roku jednak faworyzują scenariusze prowzrostowe, więc spodziewam się, że tutaj prędzej czy później pojawi się znowu popyt. I oczywiście w sytuacji korekty spadkowej obserwujmy, jaki jest obrót, czy on spada na spadkach, czy też rośnie na spadkach. Jeżeli obrót na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych będzie spadał na sesjach spadkowych, będzie to klasyczna i bardzo książkowa sytuacja, sygnalizująca, że korekta jest tylko korektą, a nie jakimś nawrotem do tendencji spadkowej. Wiemy, że od poprzedniego tygodnia na indeksie WIG20 dominuje hossa. I teraz sam WIBOR. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Stawki WIBOR-owe od kilku dni zaczynają spadać i teraz na poziomie 7,30% znajdujemy się, a jak zaczniemy obserwować, jak rynek pieniężny, gdzie sygnalizują, mogą być stopy procentowe w następnych miesiącach, w następnych kwartałach, to widzimy, że na przełomie tego i przyszłego roku, czyli w grudniu, nie należy się spodziewać żadnej podwyżki stóp procentowych. Rynek wycenia tylko 5 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, czyli praktycznie nic się tutaj nie zmieni. W perspektywie do końca półrocza przyszłego roku widzimy, że rynek zakłada niecałe 15 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych, czyli także nie wycenia żadnej następnej podwyżki stóp procentowych. A w terminie do końca przyszłego roku widzimy, że pojawiają się pierwsze nieśmiałe oznaki, że może być pierwsza obniżka stóp procentowych w naszym kraju, i na chwilę obecną w grze jest 5 punktów bazowych obniżki stóp procentowych, czyli mówiąc w skrócie, nie ma żadnej zmiany stóp procentowych w perspektywie następnych 12 miesięcy, ale im bardziej będziemy się zbliżać do końca 2023 roku, tym bardziej zbliżać się będzie i zwiększać się prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pójdą w Polsce w dół. Tak samo jak mają się zachować stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, ponieważ rynek pieniężny dla amerykańskiego dolara wycenia, że od listopada 2023 roku, czyli dokładnie za rok, zacznie się cykl obniżek stóp procentowych. W listopadzie w przyszłym roku ma być pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a w grudniu 2023 następna o 25 punktów bazowych, i tyle jest teraz w rynku. No i teraz przejdźmy już do rynku złotego. Euro złoty dzisiaj zachowuje się dość stabilnie. Rynek sygnalizuje, że od miesiąca trwa bardzo wyraźny popyt na polskie aktywa, na polskiego złotego. Poziom 4,65 jest teraz punktem odniesienia. Jak widzimy, jak zachowują się punkty swapowe na rok do przodu, to cały czas dają one 3300
punktów na plusie, jeżeli będziemy utrzymywać krótką pozycję, a to daje stopę zwrotu samych odsetek, samych punktów swapowych w okolicach 7%, więc no, inwestorzy mogą się po prostu tylko i wyłącznie cieszyć. Same zachowanie rynku złotego pokazuje, że euro-złoty, ten poziom 4,65 to jest miejsce, gdzie przebiega już prawie roczna linia trendu wzrostowego, a wykres bardzo długoterminowy pokazuje, że te przebicie poziomu 4,65 będzie oznaczało, że rynek ruszy się prawdopodobnie w kierunku następnego, ale bardzo ważnego wsparcia 4,55 wskazywanego przez analizę techniczną jako naprawdę miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie dwuletniego, już prawie 3-letniego kanału wzrostowego. Ale jakie są rynkowe prognozy? Gdzie rynek może się znajdować podczas następnych miesięcy, następnych kwartałów? I te następne wykresy będą poświęcone euro-złotemu, prognozom euro-złotego i dla dolar-złotego. Na euro-złotym widzimy, że na koniec tego roku rozstrzał prognoz jest taki, że najbardziej pesymistyczni uczestnicy rynku widzą 5 zł dokładnie na euro-złotym, a najbardziej optymistyczni 4,65, a na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku 5,10 ci pesymiści, a optymiści 4,65, więc jesteśmy generalnie przy dolnych ograniczeniach tych prognoz różnych uczestników rynku, a wykres, ten zbiorczy, mediany prognoz i najbardziej ekstremalnych poziomów widzimy, że sygnalizuje jednak presję na umocnienie krajowej waluty niż na osłabienie. A jak zachowują się inwestorzy na rynku opcji? Tutaj jest jednak jednoznaczne wskazanie na to, że dominują ci, którzy kupują opcje call, czyli boją się dalszego osłabienia krajowej waluty w każdym możliwym terminie. Opcje call są zdecydowanie droższe niż opcje put. A dolar złoty, widzimy, że tutaj sytuacja jest oczywiście bardziej dynamiczna z powodu tego, że dochodzi do przełożenia się zachowania euro-dolara na zachowanie pary dolar do złotego. Tutaj dynamiczne spadki od swoich maksimów przez ostatni miesiąc wynoszą prawie 50 groszy, czyli bardzo dużo. Wykres długoterminowy w tym wypadku pokazuje, że wbiliśmy się znowu do wewnątrz tego wielkiego, kilkuletniego kanału wzrostowego i jeżeli pokonamy ostatnie minima, to prawdopodobny spadek w rejon 4,30 będzie scenariuszem bazowym, ale zdecydowanie zwiększy się prawdopodobieństwo, że na euro-złotym i na dolar-złotym rozpoczyna się następna bardzo długoterminowa fala umocnienia krajowej waluty i generalnie być może nawet odwrócenie tendencji długoterminowej osłabienia na umocnienie krajowej waluty. A jakie są prognozy uczestników rynku? Widzimy, że na koniec tego roku rozstrzał prognoz pokazuje następujące wartości. Pesymiści widzą 5,22, a optymiści 4,60 na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Pesymiści widzą 5,56, a optymiści 4,45. Więc widzimy także bardzo duży rozstrzał, ale generalnie jesteśmy coraz bliżej tej dolnej granicy, dolnej bandy prognoz, którzy uczestnicy rynku tworzą. I wykres oczywiście także sygnalizuje, że jednak pośród tych wszystkich uczestników, którzy dokonują swoich prognoz, przeważa nastawienie na to, że każdy kolejny miesiąc upływający będzie sprzyjał umocnieniu krajowej waluty, czyli spadkom pary dolar do złotego. Wykres opcyjny, uśmiechów opcyjnych na dolar złotym bardzo podobnie jak euro-złoty pokazuje, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego przeważają opcje call o tych, którzy liczą na dalsze wzrosty, bądź też zabezpieczają się przed osłabieniem krajowej waluty. I jaki jest główny powód tego, że tak zachowuje się rynek złotego? Zobaczmy na wykres, na którym nałożone są na siebie zachowania euro-złotego, dolar złotego i euro-dolara. I wniosek jest następujący. Mniej więcej za 70, być może nawet 80% siły albo słabości krajowej waluty odpowiada zachowanie euro-dolara, czyli amerykańskiego dolara na indeksie. Jeżeli amerykański dolar się umacnia, złoty się osłabia bez względu na to, co się dzieje tutaj w kraju. Nawet ryzyko geopolityczne, czyli ryzyko wojny, nie jest w stanie wywołać pogłębienia albo zwiększenia impulsu na rynku złotego. Po prostu generalne przepływy, międzynarodowe przepływy finansowe na amerykańskim dolarze determinują to, co się dzieje na rynku złotego. I wystarczyło, że na przestrzeni ostatniego miesiąca odwróciła się tendencja ze spadkowej na wzrostową na euro-dolarze i momentalnie kapitał zaczął szukać stopy zwrotu na całym świecie i złoty zaczął być kupowany. Złoty był kupowany, polskie aktywa, obligacje były kupowane i kupowana była także warszawska giełda papierów wartościowych. Wniosek jest taki,
że jeżeli euro-dolar pójdzie dalej w górę, to bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, to będziemy świadkami umocnienia krajowej waluty. Ale jeżeli euro-dolar zawróci znowu do tendencji spadkowej, to bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, jaka będzie sytuacja polityczna inna, amerykański dolar będzie sygnalizował w takiej sytuacji osłabienie krajowej waluty. Czyli patrzmy na zachowanie euro-dolara w długim, średnim terminie, a będziemy wiedzieć, co się będzie działo na rynku złotego. I ta tendencja, o której mówiłem, widoczna jest także na polskich obligacjach, które na przestrzeni ostatniego miesiąca były bardzo silnie kupowane. Rentowności dzisiaj co prawda wracają na 7%, ale myślę, że to jest tylko i wyłącznie drobna korekta w oczekiwaniu na kolejne wydarzenia, które będą się działy na rynku światowym. I teraz bardzo ciekawe zestawienie. Niektórzy, pamiętamy, parę tygodni temu panikowali co do tego, co się dzieje na polskim długu. A jak jest w rzeczywistości, ten wykres, który teraz jest w tle, pokazuje, jak zachowują się na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy wszystkie obligacje najważniejszych krajów na świecie i Polska jest generalnie w środku stawki. Najbardziej przeceniane są brytyjskie obligacje. Więc jeżeli coś się dzieje, jeżeli coś jest negatywnego na rynku obligacji, to jest to właśnie na brytyjskich obligacjach, a nie na polskich, które zachowują się w miarę tak jak cały szeroki rynek. I warto sobie ten wykres zapamiętać. Inne ważne rynki światowe to oczywiście euro-dolar. Dzisiaj widzimy próbę wywołania umocnienia amerykańskiego dolara. Przekłada się to oczywiście także na próbę korekty na parze dolar do jena, ale w tym wypadku zachowanie amerykańskich obligacji, które cały czas spadają na rentowności, nie pozwala ku temu, żeby na dolar złotem wywołać jakąś większą korektę wzrostową. Rentowności cały czas spadają, a to jest bardzo dobra wiadomość dla ryzyka, ale wykres, jeszcze raz chciałbym pokazać taki wykres średnioterminowy, który sygnalizuje, że jesteśmy na Fibonacci 38,2% całej ostatniej fali przeceny amerykańskich obligacji, a to może częściowo sygnalizować rynkowi, że tutaj może być jakieś lokalne dno, dlatego też przed rynkiem ważna decyzja. Albo dalej spadamy na rentowności, a to będzie naprawdę oznaczało, że rynek wierzy w pivot Fedu, a jeżeli dojdzie do jakiegoś wzrostowego odbicia, to co się wydarzy, jaka będzie skala tego wzrostowego odbicia rentowności. Każde odbicie rentowności w górę będzie sprzyjało umocnieniu amerykańskiego dolara, a każde dalsze spadki będą sprzyjały osłabieniu amerykańskiej waluty. Rynek ryzyka to Bitcoin. Na razie tutaj cały czas niewiele się dzieje, a futures na indeksy giełdowe sygnalizują nieco niższe otwarcie, tak na Wall Street. Natomiast jeżeli popatrzymy na giełdy europejskie, tutaj reprezentowane przez indeks DAX, to widzimy, że nie ma tutaj większego przełożenia tego, co się dzieje na niemieckie spółki. One są także coraz bardziej odporne na wydarzenia. Presja na ryzyko jest szczególnie dobrze widoczna na europejskich spółkach i prawdopodobnie wycena euro, które jest cały czas słabe, generalnie daje większą przewagę niemieckim eksporterom, powodują, że tak właśnie zachowuje się indeks DAX. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznaliśmy inflację w strefie euro. Za październik była ona co prawda troszeczkę niższa niż zakładały prognozy, ale to nie ma generalnie większego znaczenia. Poznaliśmy też serię ciekawych danych dla Wielkiej Brytanii i tutaj one sygnalizują jednak, że ta projekcja PKB przez Bank of England, która była parę miesięcy temu przekazana, że przyszły rok będzie generalnie rokiem recesji brytyjskiej gospodarki, faktycznie może stać się faktem. Dane, które się pojawiają teraz na początku, czyli już w połowie czwartego kwartału, naprawdę pokazują nieciekawe zjawiska w brytyjskiej gospodarce. I na koniec rynek surowcowy, ponieważ zaczynamy oczywiście od rynku miedzi. Rynek miedzi zasłonił lukę wzrostową, a to jest negatywna informacja dla ryzyka, może dać nam dzisiaj korektę spadkową i widzimy, że miedź nie chciała kontynuować tendencji wzrostowej i indeksy giełdowe zatrzymały się na tendencji wzrostowej. Jeszcze raz przypominam, zachowanie ceny miedzi jest jednym z najlepszych wyznaczników tego, jaka będzie koniunktura gospodarcza w przyszłości, więc jeżeli rynek miedzi rośnie, jest to sygnał optymistyczny dla przyszłości koniunktury w światowej gospodarce, ale jeżeli miedź będzie spadać, to będzie to sygnał negatywny dla przyszłości perspektyw światowej gospodarki. Zachowanie amerykańskiego dolara powoduje także korektę na cenie złota, ale w tym wypadku bez wzrostu rentowności nie ma szansy na to, żeby jakaś głębsza była korekta na cenie złota i oczywiście taka słabość popytu na ryzyko w ostatnich godzinach daje nam także pogłębienie tendencji spadkowej na cenie ropy naftowej i ona zaczyna się zbliżać do poziomu $80, co moim zdaniem
w porównaniu z tym, jak zachowuje się para dolar do złotego, zachowanie baryłki ropy naftowej będzie wkrótce wymuszała bardzo wyraźne spadki ceny 1 litra benzyny na polskich stacjach benzynowych i oczywiście będzie zmniejszała presję inflacyjną i zwiększała prawdopodobieństwo, że szczyt inflacji w Polsce będzie się tworzył na naszych oczach właśnie teraz w okolicach przełomu roku. Także jest to bardzo ciekawe, co się dalej wydarzy. Także zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś pogłębić chce swoją wiedzę, że materiały edukacyjne XTB są dla niego. Tam na dole link w opisie i oczywiście cały czas perspektywy gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych jest to, co rozgrzewa wszystkich inwestorów i zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tymi materiałami, czy będzie hossa, czy też nie będzie hossy, czy inflacja wpłynie, czy będzie szczyt inflacji, czy wybory w Stanach Zjednoczonych będą odciskać się piętnem na rynkach finansowych. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z tych materiałów edukacyjnych. Przypominam, tam na dole link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na kanale, ponieważ wszystkie przychody reklamowe zostaną przekazane w formie prezentów pod choinkę biednym dzieciom na polskiej ścianie wschodniej. Dziękuję za pomoc, życzę stopy zwrotu, wszystkiego dobrego i życzę oczywiście i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, jeszcze raz stopy zwrotu.